Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano widzowie Rise of Kingdoms, słuchajcie, dzisiaj mamy kolejnego dowódcę, który wyszedł, a dokładnie w sumie wczoraj, no bo odcinek jest troszeczkę o jeden dzień spóźniony, trzeba było spędzić troszeczkę coś na plaży, więc niestety nie macie w ten sam dzień wypuszczonego odcinka, lecz no pojawił nam się, jakby tak powiedzieć, dowódca, który nie do końca byliśmy pewni, że on wyjdzie po leadershipie. Przeważnie wiadomo, jakiś tam leadership, jeden inżynierii wychodził, niedawno mieliśmy już dwóch nowych inżynierów, ale to wiadomo, że byli bardziej pod KVK1 i KVK2, a w tym momencie dostajemy dowódcę, który będzie, powiem, takim inżynierem, ale to już będzie wiadomo na KVK 4 w górę dostępny, tak KVK 3 w górę, przepraszam, bo w sumie od KVK 3 są dostępni dowódcy sokowi, po prostu to jest dowódca sokowy i penalizujemy sobie go, czy to rzeczywiście jest jakaś duża zmiana, czy ten dowódca nam tu zrobi jakąś nie wiem, przetasowanie w mecie inżynierów, czy nagle Gaja Madach i pan Gonzalo idą do odstawki, czy jednak nie. Przeanalizujemy sobie to, przede wszystkim dlatego, że inżynierowie ostatnio są dość popularni. Dużo ludzi jako 6-7 marsz robi sobie inżynierów i nie będę ukrywał, to nie jest zły wybór, ponieważ inżynieria no jest potrzebna, a ja nie mam nic do graczy, którzy grają inżynierami. Uważam, że no jest to kolejna jakby tam gra, czy kolejna jakby tam opcja dla gry 2. Ostatnio na Champion Olimpii też wyszło coś fajnego, jeżeli chodzi o inżynierów. No gra, jakby tak Lee idzie w to i dalej ci inżynierowie robią super raporty, bo są czasem obłędne. No ale no królestwom, czy tym mniejszym, czy większym, też inżynierowie są potrzebni. Jest to też fajne rozwiązanie dla graczy free to play, no bo nie ukrywajmy, inżynierowie, kiedy jesteś free to playem, a możecie tam postawić, żeby bił i jakby wspomagał tych graczy z Openfieldu, mi się zdaje, że to jest bardzo dobre rozwiązanie w tym momencie. I Lily zrobiła coś, co naprawdę się może nam, no może się jakby przydać, nie? Takie jest moje odczucie co do tego. Więc no co, zacznijmy. Przeanalizujmy nowego dowódcę. Alfonso de Albuquerque, chyba dobrze powiedziałem. Jest to portugalski żeglarz, jak dobrze wyczytałem. Był wicekrólem Indii. No i jego chyba bratem był Francesco Albuquerque. No jest to ktoś sławny z Portugalii, jeden ze sławnych tam powiedzmy wicekróli. Ostatnio mieliśmy Matisa, króla Węgier i Chorwacji, czy tam Czech, więc no tutaj mamy kolejnego dowódcę z innego kraju. Nawet się dzisiaj śmialiśmy na content creatorach, że fajnie by było, jakbyśmy mogli dostać nową kawalerię, która będzie w listopadzie, listopad, grudzień i będzie, żeby to była jakaś polska husaria, na przykład Jan III Sobieski, tutaj bazu SSJ zasugerował akurat to, więc mi się zdaje, że fajna taka opcja była. No mi się zdaje, że potrzebujemy jakiegoś takiego drugiego dowódcę po Jadwidze, która no jest już starszym dowódcą i naprawdę ja nawet zapomniałem, że mamy jakiegoś dowódcę polskiego, no Jadwiga mnie oświeciła, jakby na to nie patrzeć. Więc naprawdę ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony, że Lilith idzie w troszeczkę też w innych tych znanych dowódców, czy tam postacie ze świata jakby tak starego, że dzieło no z świata jakby tych króli, jakichś znanych postaci, bo nie oszukujmy się, w ostatnim czasie dużo dostawaliśmy takich postaci głównie z Azji, nie z Chin, no Baekju, Queen to są w tym momencie najmocniejsze postacie w grze koło Artura, więc no kurde, no wypadałoby coś tutaj jakoś inaczej to pokazać. Więc lecimy z Alfonso, nowy inżynier, versatility, support, talenty, umiejętności. 800 damage factor, oczywiście tutaj jest to bazowa ta jego range direct damage factor, lecz range direct damage factor melee jest 1500 i on wtedy bije na 3 targety. It's this commander troops is not within the melee range of its current target, czyli zaraz zobaczycie też na późniejszym, jak przenalizuję umiejętności, jak on mniej więcej bije,
ale mi się zdaje, że jest to kolejny dowódca, który jednak nie zmieni czegoś takiego dramatycznie w mecie, bo jednak dalej wypuszczają coś podobnego do takiego, jak macie Stefana, jak macie tam mieliśmy Stefana, Józefa? Chyba Józef to był. No i kurczę, no jakoś, no nie wiem, no ja myślałem, że wypuszczą coś, co będzie podobne do Gonzalo, coś, co albo wzmocni go, albo po prostu będą coś podobnego będzie, że Gaia Madak wypadnie jakby z mety. No tutaj po tych talentach, no okej, no mamy troszeczkę tego damage'u, mamy damage redukcję 10% przy melee, jak i range, no ale ja dalej nie kupuję tego melee range, no, nie wiem, ja tego nie kupuję, dla mnie to trzeba gdzieś blisko tym stawać, zresztą zobaczycie na filmiku. 20% march speed, 25% PZ, czyli życie, no i 10% ataku, okej. Ale wiecie, zaraz przejrzymy sobie jeszcze jedną rzecz, ale to przejdziemy dalej. Zaraz wam powiem, co mnie najbardziej tutaj zmartwiło w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o kolejne umiejętności, no to Ranger Skill Damage jest 5% less damage na 10 sekund aktywowany. Można zestakować go do 4 razy, czyli w sumie możemy gdzieś mieć około 20 tych damage reduction na per stack i to jest oczywiście na range skill damage, czyli z daleka, więc to też fajnie, że jakoś tam defensywkę będziemy mieli. No i te staki fajnie, pewnie się w miarę szybko nabija. Kolejna umiejętność jest Mare Klaus, czyli mamy, co tu mamy? Range basic attack, że ma 30% chance if it is not with melee range, the target is deals extra range direct damage, czyli damage factor 300 and reduction the target march speed by 10%, ok, czyli redukuje march speed, mamy dodatkowy damage factor, mamy 30% szans ogólnie, tak, dobrze rozumiem, z range'a, tak. Z melee wtedy bije nam 500 i ma redukcję 5% na 2 sekundy. Ok, no i cooldown jest 5 sekund, czyli jak widzicie 300 dodatkowego jakby z melee, przepraszam, z range, czyli już gdzieś tam się rodzi nam gdzieś tam w 3 targety, pamiętajcie, że on bije w 3 targety. 800 plus 300, czyli gdzieś już tego tam 1000 mamy 100 damage'u. Damage factor. Z melee no mamy 500, czy już nam się robi około 2 koła. Ale naprawdę mi się zdaje, że to coś musi być blisko. Damage bonus, no to 5% dodatkowo. No i ostatnia umiejętność to jest Lion of Sea. No i tak, Enchanted Mare Klaus, czyli on jakby tutaj jest powiązany z tą umiejką, dobrze rozumuję. Where did commander allow to range budget? Aha, czyli 50% szans, nie 30%. I tu mamy wtedy 400 damage, a tu mamy damage factor 700, czyli mamy jakby powiązaną umiejętność jedną z drugą. Tak to rozumiem, jeżeli coś mówię źle, to mi poprawcie. Wiesz, większa redukcja speeda przy range'u, jak i przy melee, bo to jest po 5% tu i tu. Też jest cooldown 5 sekund i 2 sekundy spowolnienie tu i tu, ale większy jest damage, czyli wtedy mamy na 3 targety około 1200, a 700 dodatkowo, czyli z melee będzie wtedy gdzieś koło 2200 w 3 targety, tak to rozumuję pod tym względem. No i zobaczcie jeszcze filmik, jak mniej więcej on bije. Czekajcie. Tak. No i to jest, mi się wydaje, że to jest z bliska, to nie jest takie z dale, czy ręcze mi się zdaje. Ciężko wiecie co, ciężko to się przestawić do tego wszystkiego i tak to przeanalizować, bo on, kurczę, strasznie mi to przypomina, wiecie, z tych jak ten Józef i Stefan wychodzili, nie? Kurde, no to jest 500 target redukcja meta, 1500 range damage 3 na enemy. No i to nie to jakby skill damage, nie? No wiemy, że oni są bardziej polegają na ataku i na mela, po całym damage'u, nie? Animacja bardzo fajna tego statka, trochę przypomina jak ten statek, jak się w statki gra w ogóle w tym evencie.
No nie wiem, jak to można powiedzieć o Alfonso. Moim zdaniem może to jakoś robić różnicę, ale czy to zdetronizuje na przykład metę w tym momencie panów Gonzalo i Gayama? Tak nie wiem, przeanalizujmy sobie to, no bo w sumie mamy tu tych dowódców, możemy coś tu o nich pogadać, wiemy już mniej więcej jak ta inżynierka śmiga. Wiecie, ja nawet nie mam odkrytych tych panów. Janos, to jest właśnie, Janos, przepraszam, Janos. No to Janusz jest w ogóle praktycznie niegrywalny, nie? No tutaj ze Stefanem, może to by miało jakiś sens wtedy ze Stefanem. Dystansowych 800, współczynnik sobie obrażeń dystansowych walka 1500, ale on by chyba single target, tak? Nie, to jest, przepraszam, to jest mele, czyli 800, 1500, współczynnik obrażeń dystansowych dodatkowych jest 100, tu jest 150, czyli tutaj ma 900 i na single target. Tu 15% obrony, 10% szybkości marszu, czyli jakby z nim by się sparować, to byłby Alfonso z Stefanem byliby dość szybcy. Jakby oni sobie radzili tutaj w Openie, ciężko by to było powiedzieć, powiem wam szczerze. No, Redukcja obrażeń też jest. Prawdopodobieństwo 40% czas trwania, limit kumulacji tego ataku. Ogólnie ze Stefanem, mi się wydaje, że to jest bardzo konkret ze Stefanem, nie? Ja to tak to odnoszę, no bo on jest single target, jak dobrze pamiętam, to nie było AOE, tak. Gdyby on miał AOE, to by miał to sens z Alfonso, nie? No i bo tutaj mamy 8, jak naliczyliśmy, jak to dobrze mam procent, to będzie około 1200, oczywiście na ekspertyzie. Z damage factor range z daleka na 3 targety. Ile ma Gonzalo? On ma tutaj na 3 targety. Współczynnik do zrobnięcia 2400. Jeśli pan dopisze się udziału, to jest poza ściągiem, ok, ale no 2400. No nie, no nie, dalej Gayama taki z Gonzalo będą metą, nie? No. Dalej. Mi się wydaje, że drugim marszem będzie Alfonso ze Stefanem. Czyli jeżeli ktoś tam gra na 2 marsze inżynierii, a już teraz potrafią grać na 2 i 3, bo widziałem już tacy gracze i nieźle cisnęli. No to znowu, no na pewno mi się wydaje, że Alfonso jest bardziej dla inżynierów, którzy typowo grają inżynierią. Mają te 2 marsze, bo mi się wydaje, że Alfonso ze Stefanem to będzie taki drugi marsz, nie? Bo tutaj ta Małgorzatę coraz mniej widziałem, tutaj Babura też w ostatnim czasie, nie? To też są już w świecie starsi dowódcy w tym momencie, a oni tutaj bo Janek jak jest? Janek też single target, niby ma więcej dystansowych. Może z Jankiem by się dobrze zgrał, no to są już te, to już bardziej mi się zdaje, że Mr. Siege by musiał przy tym usiąść i to przegrzebać. Tylko znowu, kurde, nie pasuje mi formacja, nie? No bo formacja, tak jak mówiłem wcześniej, jest bardziej po atak i po tunele. Tak jak rozmawiałem tutaj, Emota dobrze to zauważył i to ma duże znaczenie w tym momencie. No chyba, że... No chyba, że wypuszczą tą nową inżynierię, nie? Zobaczmy w ogóle, czy oni to poprawili, że dalej nam to widnieje. Czekajcie, gdzie to było tu? Już nie widnieje ta nowa formacja, a była tutaj, czyli usunęli szybko ten malutki błąd. Bo tutaj była ona. Albo może jakiś błąd, nie? No, mi się zdaje, że po takich dowódców powinni wypuścić jakąś nową formację, nie? Pod range, ale pod skill damage, tak typowo, nie? Ale mi się zdaje, bo do... Kurde... Ci dowódcy, no... Nie przebijają, no. Inżynieria dalej będzie top 1, to będzie Gamadak z Gonzalo, a potem się wrzuci Alfonso ze Stefanem. Potem pewnie Małgorzata czy z Baburem. Więc to są już takie 3 marsze fajne. Nie liczę tutaj Marii i Archimedesa, no bo to jest bardziej, wiecie, pod KVK 1. Więc i 2.
To jak ktoś inżynierię tam chce zacząć sobie tym DPS-ować na KVK 1.2, a potem zmienić coś na tych lepszych sokołów KVK 3, no to wtedy to ma sens. Ale nie, no będzie tak jak rozmawiamy teraz, no. Tak mniej więcej będzie wyglądać. Ja myślałem, że tam po prostu więcej tego będzie AOE damage'u, nie? A Gonzalo jest bardzo dobrym dowódcą, więc tutaj dalej, jeżeli ktoś tam szykuje inżynierii kolejny marsz, to mi się zdaje, że zostajecie przy Gayamadaki, przy Gonzalo, tym bardziej, że no Gaję wiem, że robicie z tego, z pakietów dziennych. Tak, tutaj akurat Atylkę sobie pykam, to wiem, że Gaję właśnie ludzie cisną z tego. Więc tutaj nie ma jakichś dużych zmian, że musielibyście nagle zmieniać, nie? Mi się zdaje, że dalej możecie spokojnie. Macie rok spokoju, inżynierowie, do zrobienia sobie marszu Gonzalo z Kają, a potem tylko gołówki zbierać, jakby coś lepszego wyszło. Wystąpiło w końcu tą parę. O, tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Mam nadzieję, że troszeczkę wam coś tu rozjaśniłem, co dotyczące tego pana. Fajny dowódca, animacje bardzo fajne. No, ja czekam na raporty, wiecie, ja czekam na pierwsze raporty, jak ten dowódca się będzie zgrywał ze Stefanem. Może z Jankowsem też, ale bardziej mi się ze Stefanem Jankos jest, wiecie, z MG. I super by było zobaczyć jakieś pierwsze raporty, jakbyście mieli to podsyłajcie, jeżeli macie jakichś inżynierów, którzy tam będą cisnąć, bo mi się zdaje, że jak ktoś ma 2 marsze inżynierii, to będzie warte, nie? Zainwestowania w takim wypadku. Oczywiście, jeżeli tam też będzie dobrze wam te formacje współgrały, no bo formacje jeszcze tu na koniec. Ja była na Małgorzacie to wrzucone, tak? Gdzie jest Małgorzata? Gdzie jest Małgorzata? Tu jest Małgorzata. No to oddział użytkowania może tryb dystansowy, atak dystansowy, będą to tryby dystansowe. No i tu macie, wiecie, głównie jakby tak do tych dystansowych te umiejętności mi się zdaje z formacji, więc jak to się będzie miało do tych, ciężko mi jest powiedzieć, do tych dowódców, co mają melee ręczne, nie wiem. To już do was pytanie. Ja uważam, że temat jest dość prosty i moje spostrzeżenia wam już powiedziałem. Jeszcze raz do zobaczyska, trzymajcie się, hej!